Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym odpowiem na pytania, które zadawaliście mi na YouTube. Będą to typowo pytania, które były zadane w społeczności YouTube'a, także dotyczy to wszystkich Was. Pytania, które miały być związane z tym, a raczej z moją drogą przez ostatnie 7 lat, którą pokonałem w zdobyciu 1 000 000 subskrypcji i ze wszystkim innym związane. Po prostu nie będę czarował. Dobra, pierwsze pytanko. Top 5 państw, do których byś już nie pojechał. No to 5 takich państw. Na pewno są to kraje w Afryce, do których nie pojadę. Jest to Erytrea. Erytrea jest na pewno numerem 1 krajów, do których już nie pojadę. Ze względu na to, że mi grozili po wyjeździe stamtąd. Powiedzieli, że jak przyjadę, to trafię do więzienia, to mi obetną głowę, to zginę na pewno. No to tam się już na pewno nie wybieram. To jest 100%. Kolejnym krajem, do którego już nie pojadę, to jest Bangladesz. Byłem teraz drugi raz, przekonałem się, co tam się dzieje, przekonałem się, dlaczego ostatnio, mimo tego, co mnie tam spotkało i tak powiedziałem, że nie przyjadę, jednak pojechałem sprawdzić. No ale wiem, że tam już też na pewno nie pojadę, bo nie mam totalnie po co. Numerem 3 jest na przykład Butan. Butan jest za to czystym krajem, pięknym krajem położonym w górach, ale zdecydowanie jest za drogim i nie ma tam już po co jechać. Raz wystarczy i tyle. Chociaż wiem, że wiza potaniała zdecydowanie, chyba o połowę obniżyli, gdzie i tak jest dalej drogo, ale na tamten czas, jak ja byłem, płaciło się chyba $200 dziennie za wizę turystyczną za osobę. No ja pamiętam, że ogólnie wyjazd tam na 5 dni za mnie i Lalę wyszedł 15 000 złotych. Szok po prostu, było to tak drogie. Z krajów kolejnych, do których nie pojadę nigdy, to prawdopodobnie będzie też Jemen. Do Jemenu też się już nie wybieram, był to kraj, który chciałem zobaczyć, kraj, w którym się bardzo źle dzieje. Cały czas jest wojna domowa, jest strasznie brudnym krajem i tam też na pewno nie wybieram. A na piątym myślę, że jest ex aequo parę krajów w Afryce, do których po prostu już nie ma po co jechać, mnie nie ciągnie, także nie będę ich wszystkich wymieniał. Chyba że kiedyś sobie wymyślę plan, że chcę odwiedzić wszystkie kraje świata drugi raz, bo może się tak zdarzyć. Znam kogoś, kto to właśnie robi i powiem Wam, że jak o tym się dowiedziałem, to trochę mi zaświtało, że w sumie fajny pomysł. Bo tak naprawdę, co to jest odwiedzić jeden kraj? No fajnie, na pewno fajnie. Znaczy wszystkie kraje raz. Na pewno fajnie wtedy znaleźć się w tej elitarnej liczbie 400 podróżników ze świata. W ogóle w Polsce teraz są chyba 4 osoby tylko, które zobaczyły wszystkie kraje, ale kolejne 4 chyba czekają w kolejce, bo muszą zobaczyć tylko Koreę Północną. I będą, czyli będzie 8. Myślę, że jako numer 9 trafi Polo, a 10 mogę być ja. Chyba że jeszcze ktoś będzie tak szedł. Ja tam się nie śpieszę. Mi tam nie zależy, czy ja będę numer 10, 20 czy 30. Absolutnie mi się nie śpieszy, bo moim celem było zdobyć jak najszybciej 1 000 000 subskrypcji, żeby sobie udowodnić, że się da. Ja nie udowadniałem nikomu tego. Ja nie robiłem wyścigu z nikim. Absolutnie. Ja chciałem sam sobie udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma rzeczy, których się nie da zrobić. Jeśli naprawdę się do czegoś przyłożycie, to można zrobić naprawdę wszystko. Można być dobrym naprawdę we wszystkim, tylko trzeba poświęcić temu czas. Ja poświęciłem prawie 7 lat życia. 7 lat na 100% podróżowałem. 9 miesięcy w roku przeważnie byłem w podróży. W domu to byłem gościem. Taka jest prawda. A zresztą przez większość tego czasu nawet domu nie miałem. Moim domem były hotele i hostele. Ale było warto. Na pewno było warto. Dlatego śmieszy mi teraz, jak ktoś mi próbuje podcinać skrzydła i mi mówić, że to nie, oszukane, na pewno oszukane. Nie da się oszukane. Po pierwsze, jeśli bym oszukiwał, nie dostałbym wyróżnienia od YouTube. Nie dostałbym złotego znaczka, a ja do tego dążyłem. Chcę, żeby na mojej ścianie zawisnął złoty znaczek. Taką wiadomość od YouTube dostałem parę dni temu. Od razu Wam pokażę, bo dzisiaj dostałem kolejną, że mój znaczek już jest w drodze. Znaczek się zamawiał i on leci ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Także parę dni pewnie będzie leciał, ale myślę, że jak na święta już będę, to już znaczek dojdzie. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Czekajcie, gdzie to jest? Chciałem Wam to pokazać. O! Tutaj, moi drodzy.
Cześć, podróże wojownika. Udało się. Ciężka praca się opłaciła. Możesz odebrać swoją nagrodę dla twórcy. To osiągnięcie to powód do dumy. Nie było łatwo. Odbierz swoją nagrodę i zacznij świętować. Wystarczy wykonać, tam trzeba było wykonać czynności różne. No i już ten znaczek do mnie leci. Także myślę, że jak wrócę w styczniu, to zobaczycie go na ścianie w naszym domu. Wtedy to naprawdę poczuję, że to mam. Serio. Jak będę codziennie na niego patrzył, będę wiedział, że to jest. Dobra, bo już tak trochę odpowiadałem na jedno pytanie, a zagalopowałem się i odpowiedziałem jeszcze o 10 różnych innych sprawach. Top 5 sytuacji, kiedy zwątpiłeś w sens nagrywania podróży. Dobre pytanie. Nie mam 5 rzeczy takich na pewno. Była może jedna taka rzecz, kiedy zwątpiłem trochę, ale to było tylko na chwilowe zwątpienie. I to było parę razy, to się powtórzyło. Ta sama sytuacja powtórzyła się parę razy. Kiedy naprawdę wiedziałem, że lecę do fajnego kraju, że odcinki będą fajne i wiedziałem, że są naprawdę fajne. Wiedziałem, że nie nagrywam tam jakiegoś, nie wiadomo jakiego gówna, co nieraz wiem, że też się zdarzyło, no bo nie w każdym kraju było co nagrywać. Ale odpalił. Ale akurat w tych krajach wiedziałem, że są spoko odcinki, a jednak te liczby nie były takie zaskakujące i takie, na które liczyłem. Na przykład to było w Australii, jak byliśmy 4 lata temu. Liczyłem, że Australia ludziom bardzo się spodoba, a wyniki były tak marne, że po prostu aż mi się odechciewało nagrywać. Miałem tak parę razy w takich podróżach, a na przykład odcinki, po których nigdy niczego bym się specjalnego nie spodziewał, robiły niesamowite wyniki, co było też dla mnie zaskakujące. Także ja się nauczyłem w podróżowaniu najważniejszej rzeczy. W ogóle w życiu na YouTubie, w mojej pracy na YouTube przede wszystkim. Bo jak ktoś mówi, że to nie jest praca, no to się bardzo myli. To jest praca taka sama jak każda inna, ponieważ poświęcam temu swój czas, zarabiam na tym pieniądze, a to, że ktoś myśli, że facet to tylko powinien pracować na budowie albo w magazynie, to się myli. Bo praca jako podróżnik to też jest praca. Praca nagrywania filmów na YouTube to też jest praca. Praca, gdzie pracujecie w każdym miejscu na świecie, bo jesteście nomadami komputerowymi, to też jest praca. Nie każdy musi pracować ciężko. Znaczy, ja uważam, że moje podróże to też nie jest łatwa sprawa, no bo 9 miesięcy w roku z plecakiem przemieszczać się codziennie od miejsca do miejsca, zmęczenie, głód nieraz, złe warunki, to też naprawdę męczy. Ale ktoś Ci powie, no wy jesteście cały czas na wakacjach. Tutaj byście mogli powiedzieć, jesteś na wakacjach. Nie, jestem w domu. Nie, może wakacje są moim domem. Co dla niektórych to są wakacje, dla niektórych to jest dom. I właśnie tak mam w Tajlandii. Powiem Wam, że tak kocham tą Tajlandię, że nie wiem, nigdy się stąd nie wyprowadzę. To jest naprawdę moje miejsce na świecie. Aktualnie byłem w 150 krajach ze 193 organizacji Narodów Zjednoczonych. Plus 30 dodatkowe, które są częściowo uznawane, nieuznawane, po prostu są terytoriami zamorskimi, czyli 180 takich miejsc. Prawie w 500, czekajcie, no to akurat teraz sprawdzę, bo to też jest ciekawe, bo ktoś mi powie, a co ty tam widziałeś, jedziesz do kraju na jeden dzień i wyjeżdżasz. Prawie nigdy się tak nie zdarza, ale jak ktoś chce gadać, to niech chce gada. Jest taka strona podróżników Nomad Mania, jest to międzynarodowa strona podróżników, gdzie wszyscy podróżnicy tam mają swoje profile, można poszukać ciekawych ludzi, zobaczyć, co na przykład Wasz ulubiony podróżnik widział, czego nie widział. I dokładnie na 1325? Czekajcie, że mam źle nie powiedział zaraz. Coś koło 1300 regionów świata. 1325 jest chyba, tak. Widziałem 545, ale to muszę tą mapę jeszcze raz przeglądać, bo nie wiem, czy wszystkie mam zapisane. Także już byłem prawie w połowie miejsc, czy w połowie jakichś terenów, regionów świata. To jest bardzo sporo. 150 krajów Organizacji Zjednoczonych, 180 Organizacji Narodów Zjednoczonych plus. To jest naprawdę dobry wynik. Serio. Kurde, coś mi tu trzęsie tą kamerą. Także jestem bardzo z tego zadowolony. Nie wiem, czy będę miał kiedyś w głowie takie coś, że chcę zobaczyć każdy kraj na świecie, no bo... Znaczy nie, każdy kraj... Jasne, że każdy kraj to tak, ale każdy region świata. Ale nie wiem, czas pokaże, bo jak już zobaczę wszystkie kraje, to później może będę podróżował, żeby zwiedzać regiony. Kto to wie? Któż to wie? Dobra, mniejsza z tym, lecimy dalej. Co byś zrobił inaczej na początku
kariery na YouTube. Nic bym nie zrobił inaczej. I niczego nie żałuję, co zrobiłem. Niczego bym nie miał tak, że na przykład bym nie powtórzył, bo każdy musi popełniać błędy, każdy musi mieć jakieś porażki i się na nich uczyć, każdy musi odnosić sukcesy i to wszystko jak się razem skumuluje, wtedy później widać efekty. Jeśli ktoś jest taki, co myśli, że tylko będzie odnosił sukcesy, tak się nie dzieje. Podczas robienia filmów na YouTube, podczas podróżowania na YouTube wyglądało tak. Tak wygląda droga. Nigdy nie jest tak. Albo nigdy nie jest tak. Jak jest tak cały czas, to jest bardzo źle. Ale to też jest ciężko, żeby tak mieć. U mnie było tak. Było bardzo dobrze, zaraz spadałem na dno. Było bardzo dobrze, spadałem na dno. I tak, i tak. Ale nigdy się nie poddałem. Nigdy. Zawsze wiedziałem o tym, że dyscyplina to jest najważniejsze, czym się muszę kierować, w czymś, w czym chcę być dobry. W czymś, bo ja nie jestem najlepszy. Ja jestem dobry po prostu. W czymś, czym chcę być kimś po prostu, żeby mieć efekty i żebym był z siebie zadowolony. I potem właśnie, jak przez te 7 lat bardzo mocno podróżowałem, bardzo mocno robiłem te filmy. Ja zrobiłem 2300 filmów przez ostatnie 7 lat. To jest kosmiczna ilość. Wiele osób mówi, a co ty tam, takie wyświetlenia jak ty masz, to daj spokój. No ale pomyślcie sobie, 2300 filmów. Dodatkowo, to nie jest tylko YouTube, na Instagramie. Ja bardzo dużo postuję, praktycznie codziennie postuję na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. Znajdźcie mi chociaż jednego twórcę internetowego podróżnika, który jest tak aktywny jak ja. Ja się wcale tym nie chwalę, żeby to źle nie zabrzmiało. Ja po prostu wiem, że ja robię najwięcej. 2381 postów na Instagramie. No na Facebooku nawet nie wiem jak to sprawdzić, ale też bardzo dużo. Większość z tych pewnie tam z 2000 mam połączone to. Na TikToku też bardzo dużo. Po prostu to jest wszystko ciężka praca. Nic nie przychodzi łatwo, ale nic nie ma tak, że zawsze będzie dobrze. Także trzeba cisnąć, być zdyscyplinowanym, bo motywacja przemienia. Ale jeśli wiecie rano, że wstajecie rano i musicie to robić, bo chcecie osiągnąć sukces, to osiągniecie sukces. I tak to wygląda. Co najbardziej się w Tobie zmieniło, odkąd zacząłeś podróżować po świecie? Podejście do życia. Na pewno. Bardziej doceniam wszystko. Ja uważam się za człowieka, który najbardziej ze wszystkich docenia swoje życie, docenia to, co ma i każdego dnia budzę się wdzięczny za to, że gdzie się budzę, że mam dom, mam co zjeść, jestem zdrowy. Ja wiem, że dla niektórych ludzi to będzie takie błaha odpowiedź, że każdy tak pewnie odpowiada. Ale jeśli popodróżujecie po krajach afrykańskich, gdzie dzieci piją wodę z kałuży, pojedziecie do Indii, gdzie dzieci ze śmietnika wyjadają jedzenie, bo są głodne, cały czas chodzą brudne. Pojedziecie do, nie wiem, miejsca, gdzie zobaczycie chorych ludzi, bez nóg, bez rąk, którzy mieszkają na przykład w domach z kupy albo domach z patyków oblepionych gliną, a wy sobie pomyślicie, co wy macie, że możecie iść do szkoły, że macie dom, że macie co zjeść codziennie, że macie rodzinę. Jak jesteście w udanym związku, to już w ogóle jest super, jak macie kogoś, kto was kocha. Wiele ludzi nie docenia tak błahych rzeczy, które są dla każdego z nas codziennością, ale to, co jest dla nas normalne, to dla innych nie jest. Pamiętajcie o tym. Także doceniajcie wszystko, co macie każdy dzień, każdego, kogo macie wokół siebie, bo wiele ludzi jest, którzy wam złamią serce, których nienawidzicie, nie będziecie chcieli znać, którzy zrobią wam jakąś krzywdę w życiu, ale są ludzie, którzy naprawdę będą z wami, którzy coś dobrego wniosą do waszego życia, będą was kochać i takich ludzi doceniajcie najbardziej, ale pamiętajcie, że tak jak wam mówiłem wcześniej, wszystko trzeba w życiu przeżyć. Trzeba się na kimś zawieść, trzeba przeżyć złamane serce, trzeba biedę przeżyć, głód i wtedy człowiek później naprawdę docenia wszystko, co ma i nie ma prawa nie doceniać. Ponarzekać zawsze, każdy czasem ma słaby dzień, może sobie ponarzekać trochę. Ale ważne, żeby później na końcu się ocknąć i w sumie dziękować za to, co się ma. Teraz będę miał do was bardzo dużą prośbę. Parę dni temu dowiedziałem się o tym, że moja koleżanka, którą znam od czasów podstawówki, ma dzieci, ma męża, wszystko dobrze się układała, miała firmę. Naprawdę cieszyła się bardzo swoim życiem. Okazało się, że ma zapalenie mózgu. Ma tam jakieś bakterie, których po prostu lekarze polscy nie potrafią wyleczyć.
Jest to tylko parę przypadków na całym świecie tej choroby. Paulina potrzebuje 1,5 miliona złotych na leczenie, żeby wyjechać, żeby ją wyleczyli i żeby przeżyła i żeby dalej mogła być mamą, żoną i żeby mogła prowadzić normalne życie. Niestety w Polsce nie potrafią jej pomóc. Nie ma lekarza, który potrafiłby ją uleczyć. Musi wyjechać za granicę. Także na dole w opisie zostawię Wam link do zbiórki. Jeśli ktoś może wpłacić cokolwiek, jeśli ktoś może otworzyć serce i naprawdę przeczytajcie sobie opis tej zbiórki, która tam jest. Przeczytajcie o tej dziewczynie. To jest młoda dziewczyna. Naprawdę mi jest tak szkoda. Ja oczywiście też wpłacę. Ale jeśli możecie się dorzucić, pomóżmy jej to zebrać. Jeśli możecie w ogóle udostępnić gdzieś na swoich social mediach, byłoby świetnie, bo chciałbym, żeby jak najbardziej ta zbiórka się rozpromowała, bo bardzo, bardzo chcę jej pomóc. Bardzo. To jest osoba, którą od wielu lat znam. No my się znamy, nie wiem, z jakieś 15 lat może, albo jakie 15 lat? My się znamy od podstawówki, to my się znamy z 25 lat. Trochę się odmłodziłem. 20, no, ale dobra, żarty na bok. 25 lat i naprawdę jak się dowiedziałem o tym, to tak smutno mi się zrobiło, że szok. Także jak możecie, kliknijcie w link na dole, zobaczcie to i nawet choćby każdy cokolwiek wpłacił, czy więcej, czy mniej, naprawdę będę bardzo, bardzo wdzięczny i bardzo Wam za to dziękuję. Muszę Wam powiedzieć, że nie kłamię. Piotrek, dziękujemy za Twoją wpłatę. 10 koła. Miałem to wpłacić akurat na coś innego, na święta wyszło to, a wiadomo, że ta sprawa jest dla mnie dużo, dużo bardziej ważna. Także mam nadzieję, że się uda. No, jest tutaj pokazane, że dopiero 6% kwoty udało się zebrać. 1120 osób już pomogło. Jak możecie, pomóżcie. Dziękuję bardzo. W jakiej podróży czułeś się najbardziej komfortowo pod każdym względem? Ja w każdej podróży się komfortowo czuję pod każdym względem, bo dla mnie podróż, każdy dzień podróży to jest normalny dzień. Normalny dzień z życia. No wiadomo, dobra, przesadziłem trochę. Może nie w każdej podróży czułem się na maksa komfortowo, no bo były dni, że na przykład byłem w Somalii, albo w Afganistanie, albo gdzieś, gdzie w Afganistanie bardzo źle się czułem, ale to tylko dlatego, że to mój przewodnik mi tak popsuł moją głowę. Ja wiem, że jak ja teraz wrócę do Afganistanu, a ja mam mały plan, wiecie jak jest z Pawłem. Ja Pawła z każdym roku muszę zaskakiwać coraz bardziej podróżami. Ja nie mogę robić coraz gorszych typ podróży z nim, bo pomyśli, że słabo już mi idzie. Dlatego na przyszły rok mam pomysł na Pawła. Wziąć go do Pakistanu i z Pakistanu przez Peshawar przejechać do Afganistanu. I w Afganistanie spędzić tydzień. Pojechać tam do Kabulu. Ale żeśmy pojechali sami, bez żadnego przewodnika, bez nikogo innego, nikogo, kto będzie mi rył głowę. Bo ja wiem, tylko to też, dobra, kolejna sprawa. Przewodnik to był taki radykał typowo islamski, wiecie, taki totalny, że no głowę mi zrył na maksa. Ale też wtedy talibowie byli inni. Teraz jak płynąłem na Gili, spotkałem parę, takiego chłopaka z Afganistanu i dziewczynę z Afganistanu. Akurat mieszkają w Australii, ale są z Afganistanu. I oni się mnie pytają, co robisz. Ja mówię, że jestem podróżnikiem. A ja byłeś w Afganistanie? Ja mówię, byłem. A kiedy? Ja mówię, no w 2022 chyba czy 2003, nie pamiętam to było. Ale mieszam z tym, popatrzyli na zdjęcia. Oni mówią, oj, źle było. Ja mówię, no źle było, no z talibami było źle. Oni mówią, wtedy talibowie byli najgorszą formą władzy, jaka mogła tylko być, bo oni się bali utraty władzy. I oni byli tak na maksa pospinani, że było źle, a teraz powiedzieli, teraz jak pojedziesz, to zobaczysz zupełnie inny Afganistan. Będzie dużo lepiej, gwarantuję Ci to. I Polo mi powiedział to samo. Polo powiedział, chłopie, Afganistan był świetny. Ludzie mili, wszystko fajnie. Ja od razu mówiłem. Mówiłem, że ludzie byli mili, jedzenie było pyszne, ale po prostu zryli mi głowę. No i żałuję. Dlatego jak powiedziałem, że nigdy tam nie wrócę, to wiem, że wrócę i jeszcze zabiorę Pawła. Ucieszy się na pewno. A tak to poza tym w takich komfortowych podróży, no to wiadomo, jak po Stanach się jeździło od kamperkiem, no to 2 miesiące wakacji po prostu, chociaż też było ciężko, no bo codziennie bardzo dużo kilometrów przejeżdżaliśmy. Zabrakło nam takiego miesiąca jeszcze. Jakbyśmy mieli tak miesiąc dłużej, to by było dużo lepiej, bo byśmy mogli wszystko luźniej robić. Ale zobaczyliśmy wszystko, co chcieliśmy, poza Hawajami, ale Hawaje w przyszłym roku mamy zaplanowane. A tak to wszystko widzieliśmy, co chcieliśmy. No to była niesamowita podróż. Naprawdę
podróż kamperem po Stanach Zjednoczonych to było spełnienie mojego marzenia podróżniczego i myślę, że marzenia wielu ludzi na świecie, bo każdy sobie to wyobraża, jak jedzie kamperkiem właśnie Route 66 albo tam, nie wiem, przez Arizonę, gdzieś tam na te piękne regiony. To było coś niesamowitego. Zawsze dobrze będę wspominał tą podróż. I może kiedyś powtórzę. Czas pokaże. Ale była tak okropnie droga. Naprawdę była na maksa drogą podróżą. Taka średnia dzienna, ile wydawaliśmy, to było około $300. Czasem było nawet więcej, bo jak dochodziły do jakieś atrakcje do tego, to było więcej. Czasem mniej, czasem więcej, wiecie jak to jest, ale taka średnia to było 300. Wiecie, jak się podróżuje 2 miesiące, no to już się trochę zbiera. To już kwota się robi naprawdę bardzo duża. Ale mamy to ze sobą, było fajnie. Widziałem taką fajną rolkę, że za parę lat nie będziecie się przejmować tym, ile wydaliście na jakąkolwiek z podróży. Zapomnijcie o tych pieniądzach, ale nigdy nie zapomnijcie tych wspomnień, które zostaną. I to jest taka prawda, bo ja jak sobie wyobrażę, ile wydałem na te Stany, trudno, już wydałem, a będę zawsze to wspominał dobrze, bo było świetnie. Skąd mieć fundusze na swoje początkowe wyprawy? Wiadomo, że za kilka tysięcy wyświetleń YouTube nie pokrywa kosztów wyjazdu, a to normalne, że zjeść trzeba, gdzieś spać oraz dolecieć, dojechać. Gratuluję sukcesu i oby tak dalej, czapki z głów. Dziękuję bardzo. No to skąd miałem pieniądze? Jak wyjeżdżałem do Tajlandii, miałem odłożone 15 000 złotych, czyli prawie nic. Miałem za to przetrwać jak najdłużej. Założyłem YouTube, przyjechał Borys, pomógł mi wymyślić nazwę Podróże Wojownika, za co bardzo dziękuję. Całe życie będę dziękował, ale on o tym doskonale wie. Ja nie muszę tego powtarzać, bo on doskonale o tym wie, że jestem bardzo wdzięczny za to, bo ja potrafię być wdzięcznym człowiekiem. Jakąś tam pierwszą podróż trochę nagrywałem w Tajlandii, to już kanał zaczął się troszkę bujać spoko. Zanim ruszyłem swoją pierwszą podróż, miałem 20 000 subskrybentów, to tak naprawdę to jest bardzo duża liczba. Jak na początkowe kanały podróżnicze, na kanały, które wiecie, startujecie od zera, nikt Was nie zna w internecie, nikt o Was nic nie wie. I wtedy ruszyłem w podróż po 15 krajach Azji. Znaczy, na początku miało być 10 krajów Azji. Kolejne 5 wyszło całkiem spontanicznie. Ale tak naprawdę miałem pieniędzy na pierwsze 3 tylko. Miałem pieniędzy tylko na Malezję, gdzie zaczynałem, Kuala Lumpur, Filipiny i Japonię. Byłem przekonany, że Japonia będzie tak droga, bo każdy mi tak mówił, że po Japonii będę musiał wracać do domu i nie będę wiedział, co robić, bo nie będę miał pieniędzy już, bo wydałem wszystko, co mam. Ja miałem przeznaczone wszystko, co mam. Nawet nie zakładałem takiego czegoś, że może mi się nie udać. Wiem, że to takie trochę głupie, ale to też była taka pewność siebie, która przyniosła mi mój sukces. I na Filipinach już miałem tak, że też fajnie te suby skoczyły. Później Japonia też spoko się oglądała. I już tak mi zaczęły wpadać takie pieniądze, że zauważyłem, że mogę sobie pozwolić, żeby jechać dalej. Oczywiście to były bardzo małe pieniądze, no bo ja tam miałem wtedy wyświetlenia po 10 000, po 15, czasem jak jakiś lepszy odcinek był, to miał 20, ale bardzo rzadko. Ale mimo tego jak YouTube wtedy bardzo mało płacił, bo wtedy strasznie mało płacił, to były takie grosze, że po prostu szok. Starczyło mi, żeby podróżować po tej Azji Południowo-Wschodniej, bo Azja Południowo-Wschodnia jest najtańszym regionem podróży na świecie. Dlatego jeśli ktoś chce zacząć podróżować, ktoś myśli o tym, żeby spakować plecak i jechać w podróż, to polecam Azję Południowo-Wschodnią. Jak pojedziecie sobie do Tajlandii, do Laosu, do Kambodży, do Birmy, no w Birmie jest tak średnio teraz, ale można jechać, jeżdżą ludzie normalnie. Ostatnio 2 moich kolegów, bo ja teraz też miałem jechać, ale stwierdziłem, że wolę jechać do Hongkongu i do Makau. No i później macie Wietnam. Wietnam jest w ogóle najtańszym krajem na świecie, w jakim byłem. Ja przez 3 tygodnie w Wietnamie wydałem chyba 1000 zł. Nawet nie wiem, jak to jest możliwe. Czekajcie, musiał wydawać 50 zł dziennie. No, to jest możliwe. Bo ja tak, spałem w hostelach, które kosztowały po $3-4, bo na trasie tak tanio było. Paliwo w Wietnamie prawie nie kosztowało nic, bo ja przez cały Wietnam jechałem motorkiem. I jedzenie było strasznie tanie. Jak po zakończeniu tej podróży podliczyłem, też nie mogłem w to uwierzyć, ile ja tam wydałem. No, także polecam też. W ogóle polecam Wam bardzo się przejechać tak motorkiem przez cały Wietnam, bo to jest tak świetna przygoda. Wietnam jest w ogóle tak piękny i tak różnorodny, że na każdym odcinku, na którym będziecie jechać, ja na przykład jechałem 2 razy. Jechałem z Saigonu do Hanoi,
a później jeszcze nawet w drugą podróż to jeszcze dalej, bo później jak byłem pierwszą podróż, to była zła pogoda, że na górze się zrobiło pogoda, sezon deszczowy, już padało, ale jak drugim razem byłem, to była lepsza. Jeszcze przejechałem tam, byłem na Halong Bay, na wodospady pojechałem na tą pętlę, nie pamiętam jak ona się teraz nazywa, mniejsza z tym. Ale super się podróżowało, naprawdę super. Wietnam jest niesamowity. Bardzo warto sobie taką podróż zrobić, jak ktoś szuka fajnej przygody. Laos też świetny. No. Leciałem też wtedy do Hongkongu, do Korei Południowej, do Japonii. Coś tam jeszcze było. Nie pamiętam, który był ostatni kraj, który zwiedzałem. Chyba Birma była ostatnia, 10. I wtedy podjąłem decyzję, że jadę dalej. Wtedy albo już w jakimś kraju wcześniej. Albo w Kambodży podjąłem tą decyzję, że jadę dalej. No i wtedy mi doszły mi Indie. I wtedy Indie były 11 krajem, czyli pierwszym dodatkowym. Mój kanał wybuchnął w kosmos po prostu. 5 milionów wyświetleń na takim malutkim kanale w miesiącu. 70 tysięcy subskrybentów. Tam wtedy mi 45 tysięcy subskrybentów doszło chyba w samych Indiach. I ludzie zaczęli mnie rozpoznawać. To było takie niesamowite. No i właśnie wtedy, właśnie przechodząc do tych pieniędzy, o które ktoś tam pytał, no to ja po prostu przeznaczyłem wszystko, co miałem i albo by mi starczyło, albo nie. I później już tak zaczęło coś wpadać. I było coraz lepiej. Zrobiłem też 50 koszulek takich z napisem Podróże Wojownika właśnie. To też sprzedałem te koszulki, bo ja zrobiłem w miarę tania, nawet nie wiem, czy ktoś mi ich nie zasponsorował na tą podróż. Sprzedawałem je po 100 zł i też wpadły jakieś pieniądze właśnie z tych koszulek. Coś tam jeszcze gdzieś sprzedawałem, no da się. Jeszcze pamiętam, że sobie też miałem na początku Patronite'a. Oczywiście teraz uważam, że to jest bardzo nieuczciwe, jak ktoś z takimi dużymi zasięgami ma, ale to jest moje zdanie tylko. Ja go miałem tylko na samym początku, jak potrzebowałem tej pomocy, już później nie miałem. Bo uważam, że są młodsi twórcy, młodsi podróżnicy i nie tylko, którzy naprawdę potrzebują takiego wsparcia od ludzi, a nie jak ktoś już zarabia na tym YouTube. Szczególnie zarabia duże pieniądze. No ale to też była taka forma pomocy. No ja po prostu robiłem wszystko, co się da, żeby znaleźć pieniądze na podróż i żeby podróżować. I tak się to wszystko rozkręciło. A w ogóle pamiętam też, mogę Wam o tym powiedzieć spokojnie, bo pamiętam, jak właśnie w jednym miesiącu 5 milionów zrobiłem wyświetleń. Przy ile ja hajsu zarobiłem, co ja z tym hajsem zrobię? Wracam do Tajlandii i wiecie, no król życia po prostu, ma 20 tysięcy złotych to zarobiłem. Gdzie teraz 20 tysięcy to za tyle wyświetleń to by oznaczało, że jest bardzo źle coś. Że jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Bo się parę razy więcej teraz zarabia na takich wyświetleniach. Ale wtedy to byłem zachwycony. No i wracam, wiecie, król życia, starczy mi, żeby opłacić parę miesięcy do przodu mieszkanie, żeby, wiecie, coś sobie lepszy motorek kupić, żeby coś. No i się stało. Miesiąc później, cyk. Wiecie, co wybuchło? Wszystko zamknięte. Ale i tak się nigdy nie poddałem. Parę miesięcy pobyłem, spakowałem plecak i ruszyłem. Mówili, że się nie da podróżować, a ja podróżowałem cały czas. I właśnie to było tak. Indie, górka, później się zaczęło, wiecie co? Dołek. Później stwierdziłem, że będę podróżował, górka, bo wszyscy siedzieli w domu. Później się skończyło, dołek. Później były Stany Zjednoczone, górka i Fame MMA i znowu dołek. I tak cały czas. I nigdy się nie poddałem i dlatego teraz jestem tu, gdzie jestem. Czy po zwiedzeniu wszystkich państw świata planujesz jeszcze podróżować, tylko tak bardziej rekreacyjnie, czy bardziej osiądziesz gdzieś na stałe? Gdzieś na stałe to dla mnie to znaczy Tajlandia. Ja tu osiadłem 7 lat temu i nie zamierzam tego zmieniać. Nie, ja będę cały czas podróżował. Znaczy nie będę kłamał. Nie będę cały czas podróżował. Bo na pewno nie będę podróżował tyle co teraz, jak już osiągnę swój drugi cel, bo wiecie, no jak już będę miał wtedy prawie 40 lat. Nie można cały czas tylko podróżować, bo ja też na pewno będę chciał mieć rodzinę, będę chciał trochę więcej w domu być, będę miał też inne firmy, które muszę rozwijać. Także myślę, że to będzie pół na pół. Myślę, że nawet już w przyszłym roku będzie pół na pół. Że połowę roku będę w domu, połowę roku będę w podróży. No bo w tym roku przesadziłem trochę. Wiecie, już 7 rok z rzędu, tak cały czas cisnąć. I nie będąc pół roku w domu, przyjechałem na tydzień, znowu wyjechałem. Przesadziłem. Ale wiem, dlaczego przesadzałem, osiągnąłem sukces i to jest najważniejsze, dlatego mogę sobie troszkę już wyluzować. Ale na przyszły rok na pewno będzie Ameryka Południowa, bo mam 7 krajów jeszcze do zobaczenia tam, żeby skończyć
Północną i Południową. Na pewno będą jakieś kraje Afryki, bo już załatwiam z pewnym biurem wyjazd do takich krajów, do których ciężko jest bardzo wjechać i zapisałem się do nich na listę, żeby pojechać z nimi. Także jak mi się to uda, to pewnie w kwietniu będę w Afryce na jakiś miesiąc. Później muszę na chwilę pojechać do Polski, później znowu muszę wrócić do Tajlandii. Później chcę pojechać na wakacje do Europy, później wracam znowu do Tajlandii, a później Australia, Oceania, ale to bardziej Oceania, te kraje tam, zostało mi 10 krajów do zwiedzenia. Także to będą 3 regiony świata, które, 4, bo Europa też, ale w Europie to będą wakacje. Także 3 regiony świata, które chcę na pewno zobaczyć do końca, czyli w Afryce parę krajów, skończyć Amerykę Północną, Południową i skończyć Oceanię. Tak. W ogóle dostałem też pytanie, jakie kraje sobie zostawiam jako ostatni, bo pewnie wiele osób sądziło, że to będzie jakiś kraj afrykański, do którego bardzo ciężko wjechać. I ja też tak myślałem, ale później sobie stwierdziłem, nie. Czekajcie. Sorry, kola. Stwierdziłem, że nie mogę popełnić takiego błędu i zostawić sobie na przykład na ostatni kraj, nie wiem, jakiegoś Sudanu, albo jakieś Czad, albo Kongo, czyli kraje takie, do których naprawdę wjadę, będę parę dni, będę musiał wyjechać i nie będę miał żadnej uciechy z tego kraju. Ja stwierdziłem, że moim ostatnim krajem będzie kraj, w którym będę mógł celebrować to, że odwiedziłem każdy kraj na świecie, będę mógł się cieszyć z moimi bliskimi, będę mógł zabrać całą moją ekipę do tego kraju i spędzić z nimi fajnie wakacje, na przykład, jak nie wiem, 10 dni na przykład wakacji w fajnym miejscu. I stwierdziłem, że zostawiam sobie kraj w Azji. Będzie ostatnim krajem, w którym jeszcze nie byłem. Jest to Arabia Saudyjska. I myślę, tak na 90%, bo nie wiem, co się wydarzy, ale myślę, że na 90% ten kraj będzie ostatnim krajem, który odwiedzę i odwiedzę go z moją ekipą. I będę chciał, żeby oni ze mną wszyscy celebrowali i cieszyli się tym, cieszyli się kolejnym moim sukcesem, który osiągnę na mojej drodze podróżnika. Którą cechę w sobie, w kontekście podróży lubisz najbardziej, dlaczego? Cechę w sobie, w kontekście... No to, że się nie boję na pewno. Nie boję się nigdzie jeździć. To jest na pewno bardzo ważne i to mi bardzo pomaga, bo są ludzie, którzy mają obawy przed wieloma miejscami na świecie i mówią, nie, nigdy tam nie pojadę. A ja jak jest gdzieś tak średnio bezpiecznie, to nawet mnie tam bardziej ciągnie, żeby tam jechać, bo mnie interesują te regiony. Myślę, że odwaga to jest taka cecha na pewno, za której sobie sam mogę pogratulować. Wyniosła się z osiedla, z młodych lat. Trzeba było być odważnym. Zresztą, jeśli ktoś z Was czytał moją książkę, a jest już 7000 takich osób, 7000 książek się sprzedało, zostały jeszcze 3. Także, żeby osiągnąć bestseller, także jeśli ktoś szuka fajnego prezentu na święta, polecam serdecznie moją książkę Moja ucieczka. Możecie tam poczytać właśnie o moim życiu z młodzieńczych lat, jak to się stało, że jestem tu, gdzie jestem, jak to się stało, że w Tajlandii wylądowałem i skąd ta moja odwaga. No, bardzo warto przeczytać. No, ale wracając do... także znajdziecie na dole link w opisie. Polecam, fajny pomysł na taki dodatek do prezentu dla Waszego partnera, partnerki, mamy, taty, babci. Ale tak, na pewno taką cechą jest odwaga. Kurczę, wiecie, ja też jestem otwarty na kultury. Ja lubię jeździć, plemiona zwiedzać, lubię odwiedzać miejsca, gdzie na przykład, wiecie, muszę się w lokalne stroje ubierać. To też jest chyba takie w miarę spoko, bo jest wiele osób takich zamkniętych na takie rzeczy i nie lubią, a ja lubię. No ale jakby, dobra, jedną cechą by miała być, to nie będzie odwaga. No i tyle. Top 5 miejsc, w których życie ludzi miało mało wspólnego z człowieczeństwem. Afganistan i kobiety, jak są tam traktowane. Kobieta tam jest nikim, nie ma żadnych praw. Kobieta tam jest tylko do rodzenia dzieci, zajmowania się domem i gotowaniem. Tam bardzo im współczuję. Bardzo, bardzo. W Afryce, w plemionach niektórych, gdzie małe dzieci, małe dziewczynki są obrzezane i sprzedawane za 2 krowy na przykład, albo za parę, nie wiem, kóz. Tam jest też, to jest też straszne. Kraje na pewno, gdzie jest wojna i gdzie zabiją Was za, nie wiem, paczkę fajek.
Tam jest, no, to też są takie straszne rzeczy, takie Haiti, przypuśćmy. Dzisiaj w ogóle byłem w kontakcie z takim jednym gościem z Haiti. Dzisiaj dostałem właśnie od niego wiadomość, wysłał mi, że go postrzelili. Że go postrzelili na ulicach Haiti, że jakiś jeden przywódca z gangów otworzył ogień do ludzi, zabił parę osób, jego postrzelili. W ogóle całe szczęście, że do niego nie pojechałem. Miałem do niego jechać, powiedział, że mnie zabierze do Puerto Princess, nie wiem jak to się mówi. Czyli do stolicy, czyli tam, gdzie rządzą gangi, gdzie nie ma w ogóle policji, wojska, nikogo, tylko wszystko jest przejęte. On powiedział, a spoko, ja ci pomogę. Po prostu był chyba gangusem. Ale koniec końcem wyszło tak, że stracił telefon i jak miałem do niego jechać, to przełożył to na kiedy indziej i nie pojechałem no i tak miało być. Miałem parę razy w życiu, że coś wydawało mi się, że nie wyszło, a okazało się, że tak miało być i to ocaliło moje zdrowie albo życie. I myślę, że tak samo było z Haiti. No wysłał mi po prostu, no dostał w nogę kulkę i no nieciekawe, bardzo nieciekawe. Czekajcie, gdzie jest jeszcze takie miejsca są? Ameryka Południowa, w Meksyku. W Meksyku ludzi się zabija od tak. Jeśli macie jakiekolwiek powiązanie z kimś, albo pomyślą, że macie jakieś powiązanie z kartelem, to możecie zginąć na ulicy. Jak byłem w Meksyku pierwszy raz w Cancun, to poszedłem na imprezę, na drugi dzień się dowiedziałem, że bar obok zginęły 2 dziewczyny, turystki, bo ktoś wpadł z kartelu, siedział tam z innego kartelu gościu, zaczął strzelać, tamtego nie zabił, a 2 turystki dostały przypadkową kulkę i zginęły. O, to są straszne rzeczy, jak sobie pomyślicie. I wtedy właśnie człowiek docenia, w jakim bezpiecznym kraju żyje. Że nie musicie się martwić codziennie o siebie, czy ktoś was przypadkiem nie zastrzeli, nawet przypadkiem. Kolejne pytanko. Jaką radę dałbyś komuś, kto zaczyna teraz tak samo, jak ty zaczynałeś kiedyś? Co byś zrobił, jeżeli byłbyś na początku swojej drogi? Ściskam mocno i gratuluję. No to też podobne pytanie do tamtego, że czy bym coś poprawił i tak dalej. Nie poprawiłbym nic, wszystko było tak zrobione, jak powinno. Popełniłem te błędy, które powinienem. Zrobiłem dobrze to, co powinienem zrobić i się uczyłem. Cały czas się uczyłem. Nie bałem się podróżować, cały czas chciałem więcej i nigdy nie odpuszczałem. Ale moją radą taką, która jest, no to przede wszystkim, żeby nie odpuszczać, jak się nie udaje. Bo może ci się nie udawać rok, 2, 3 i no dobra, już myślę, że po roku, jak się nie udaje, to już ktoś chce zrezygnować. No bo to niestety tak wygląda, jak ktoś wsadza w to dużo roboty i mu nie wychodzi, no to może pomyśleć, że jest coś nie tak. Ale też później może pomyśleć o tym, że nagle wystrzeli. Nagle ludzie zobaczą, kim jesteś. Ja miałem tak w Indiach, że nikt nie wiedział kompletnie, kim jestem i nagle pojechałem do Indii i kanał mi tak wystrzelił, że ludzie zaczęli mnie rozpoznawać, że ja przyjechałem do Tajlandii i ludzie mi z daleka wołali podróże wojownika i zdjęcia sobie zrobili, wszystko. Dla mnie to było tak dziwne po prostu, że ja nie mogłem tego zrozumieć. Ale to był tylko ten jeden raz, gdzie po prostu to wszystko nagle wystrzeliło. I warto czekać na ten dzień, warto być zdyscyplinowanym i co by się nie działo, bardzo warto dużo wrzucać, bo ja byłem pierwszym z youtuberów podróżników, który nagrywał telefonem. Nikt przede mną tego nie robił, każdy myślał, że trzeba mieć nie wiadomo jaki sprzęt, żeby nagrywać i żeby osiągnąć sukces. A ja telefonem zdobyłem 1 000 000 subskrypcji. 250 milionów wyświetleń na kanale. 2300 filmów nagranych. Wszystko telefonem. Da się? Da się. Byłem pierwszym z podróżników, który wprowadził daily vlogi i później podpowiedział też innym, żeby też to robili, a innym nie podpowiedział, tylko po prostu odgapili. Bo zobaczyli, że mi idzie, że mi się to udaje i też stwierdzili, że trzeba zacząć to robić. Ale ja to zapoczątkowałem też pierwszy. Trzeba po prostu znaleźć pomysł na siebie, trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby ludzie chcieli Cię oglądać. Bo ja na przykład stwierdziłem, że jak zacząłem robić daily vlogi, że zrobię coś, co uzależni ludzi ode mnie. Coś, co ludzie będą chcieli codziennie oglądać i jak zabieram ich ze sobą w podróż, to zabieram ich tak, że codziennie przeżywają ze mną moją podróż. Znaczy teraz troszkę tego mnie jest, no bo wiadomo, robię trochę lepsze filmy, dłuższe filmy, no nie da się codziennie nagrać filmu, który ma 30-40 minut. Jeszcze fajnego filmu, bo nie w każdym kraju jest to możliwe. Są miejsca takie jak Bangladesz, że wychodzicie na ulicę i content sam się robi, ale nie wszędzie tak jest. Ale wtedy tak w podróży stwierdziłem, że będę codziennie postował i będę robił to maksymalnie z 1 dniem opóźnienia.
Czekajcie, mi tu światło przebija mi w oczy. Coś... Czekajcie, mi kłuje. Kłuje w oczy? Świeci mi w oczy. Chyba tak lepiej. No. I ja po prostu zauważyłem, że ja uzależniam ludzi od moich podróży, ponieważ codziennie ludzie mi pisali, kiedy kolejny odcinek, co się dzieje ze mną, dlaczego nie wrzuciłem na przykład przez 2 dni. I wiedziałem, że to działa. I tak się osiągnął sukces. Instagram, TikTok, Facebook. Codziennie coś wrzucam. Zdarzy się raz w miesiącu albo 2 razy w miesiącu, że coś nie wrzucę, bo akurat nie mam czasu. No bo tak też jest. Ale jeśli mam możliwość, codziennie wrzucam. Szukam kontentu, jaki zrobić. Szukam jakichś zajawek, pomysłów. I wrzucam. I wtedy to działa. Także dyscyplina. Czy jest jeszcze jakikolwiek kraj, do którego boisz się lub masz jakieś obiekcje, żeby tam pojechać? No to... Myślę, że najgorszym krajem, który odwiedzę, to będzie Haiti teraz. Haiti i Sudan. W Sudanie, nie wiem, czy ktoś się interesuje tym, co się dzieje na świecie, ale w Sudanie się teraz bardzo, bardzo źle dzieje. Cały czas mordują ludzi. Wojna domowa tam jest. Zabijają chrześcijan. I nie tylko. Wjeżdżają gdzieś na przykład do jakiejś wioski, wybijają wszystkich. Bardzo, bardzo źle tam jest. Bardzo. No i Haiti. Haiti w większości zostało przejęte przez gangi. Władza tam jest, tylko w jednym regionie ma jakieś tam jakąkolwiek władzę ma. Jakby to nie zabrzmiało, ale tak jest. Co jest ciekawe, że to leży na jednej wyspie z Dominikaną. Dominikana jest tak świetnym miejscem, tak pięknym, a pojedziecie tylko kawałek dalej jest piekło, jakim jest Haiti. No, to myślę, że to będą 2 najgorsze kraje, ale już na te 2 kraje mam pomysł, jak je odwiedzić. Już w jednym miałem być w grudniu, ale niestety się spóźniłem z zapisami. Ale, no, a w tym jednym też we wrześniu. Na Haiti miałem we wrześniu popłynąć statkiem. Też się nie udało, odwołali mi rejs. Ale ja nie wierzę, że coś się dzieje przypadkiem w życiu. Tak miało być widocznie. Czy jak zakładałeś kanał i zaczynałeś swoją przygodę, to myślałeś o tym, że tak bardzo się to rozwinie? Czy liczyłeś na tak dużą popularność? Czy wyobrażałeś sobie, że możesz być w tym miejscu, gdzie jesteś obecny? No jasne, że nie. Ja w ogóle nie sądziłem, że ja mogę 100 000 subskrybentów zdobyć. Ja naprawdę, jak ktoś mnie ogląda, to o tym wie, ale powtórzę to jeszcze raz. A czekajcie, bo mi się kamera przekrzywiła. A to nie może tak być. No to te osoby o tym wiedzą, że jak zakładam kanał, to ja chciałem tylko mieć tyle, żeby przeżyć. Żeby sobie zapłacić czynsz i żeby mieć na jakieś jedzenie. I mnie to już satysfakcjonowało. A coś więcej? Spełnienie marzeń, ale nie liczyłem nawet na to. A to mija rok i 5 miesięcy, a ja odbieram srebrny znaczek. Wtedy się okazało, że w ogóle najszybciej zrobiłem to z podróżników, że nikomu się tak szybko nie udało do tego miejsca dojść. I ja mówię, kurde, to skoro ja w ogóle tego nie chciałem, w ogóle nie sądziłem, że może mi się to udać, to trzeba będzie spróbować złotego. A wtedy nikt nawet nie miał 500 000 z tych podróżników, tych wiecie których, tych starej daty, to też źle brzmi, ale z tych wiecie, młodych podróżników, nie z tych młodych, tylko z starszych. No i tak stwierdziłem, to trzeba mu nie spróbować 1 000 000. I mam. Ale nie, odpowiadając na pytanie, to nie, nigdy nie sądziłem, że tak będzie. Ja wierzyłem w siebie, ja wierzyłem w swój sukces, ale dla mnie sukcesem było po prostu zarabiać tyle, żeby przeżyć i żeby mieć na fajne życie w Tajlandii. Na skromne, ale fajne. I tyle. To był mój cel. A jest jak jest. Piotrek, gdzie było najsmaczniej? Oj, najsmaczniej. Dobre pytanie. Tajska kuchnia i polska są moimi ulubionymi, no to tych nie będę wymieniał, no bo wiadomo, że mogę powiedzieć, że w Tajlandii jest dla mnie najsmaczniejsze jedzenie, ale jak tak sobie teraz przypominam, w Syrii było pyszne jedzenie, bardzo, w ogóle ja lubię arabskie jedzenie, bardzo lubię arabskie jedzenie. W Ameryce Południowej czy gdzieś było dobre jedzenie? Steki w Argentynie. No, argentyńskie steki to jest coś, co pamiętam. W Buenos Aires jak byliśmy, no to tam było piękne, pyszne, naprawdę. Na dzielnicy Boca byliśmy, tańczyli przy nas. No, to było super. Gdzie było jeszcze coś takiego, co mi tak utkwiło w pamięci?
Czy na pewno jest dużo takich miejsc. Ale takiegoś arabskiego jedzonka najbardziej pamiętam, bo jest dużo mięska z grilla, a ja to uwielbiam po prostu. Ile wychodzą Ci średnio podróże? Nie mam pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, bo odkąd zacząłem zarabiać tak, że nie muszę liczyć, ile wydaję na te podróże, że one i tak na siebie zarabiały później, bo wiecie, to, że jak ja wydałem na podróże, to jest jedno, ale to, że później wrzuciłem film i odrobiły mi się te pieniądze, no to wiecie, to później już przestałem to liczyć. Wiadomo, żyłem tak, jak miałem żyć i wiedziałem, że nie mogę za dużo wydawać, żeby mi starczyło, żeby jechać dalej. No ale jak odcinki dobrze szły, to mnie było stać, żeby jechać po prostu dalej. No i tak to wyglądało. Ale myślę, że już na wszystkie te, które miałem przez ostatnie lata z YouTube'a, z 1,5 bańki pewnie tak. No myślę, że z 1,5 miliona. Wrzuciłem jakąś taką rolkę, żeby to był milion, ale na pewno nie, to było na pewno dużo więcej. Myślę, że z 1,5 miliona wydałem. No, chyba tak. Do którego kraju zawitałeś jako pierwszego? Do Czech. Bo akurat Czechy mamy koło domu, się jeździło przez granicę, jeszcze wtedy trzeba było przechodzić. No, pamiętam. No, chyba Czechy były pierwsze. Czechy, Słowacja. Ale tak, że pierwszy raz gdzieś jak pojechałem sam, no to była Bułgaria. To z kolegami na wakacje, miałem wtedy chyba 15 lat. 15 albo 16. No to pojechaliśmy do Bułgarii autobusem. No, pamiętam, jak się zepsuł po drodze. Ale był hardcore. Ale koło to obchodziło. Jak się jest takim małolatem, się jedzie samemu na wakacje, jest pięknie, gdzie by się nie jechało. 5 momentów, w których poczułeś, że nie wrócisz do domu. Nie było chyba takich. Bardzo byłem wystraszony w Afganistanie, jak mnie chcieli aresztować. Wtedy poczułem, że mogę trafić tam do afgańskiego więzienia. To było coś takiego właśnie. Jak mnie aresztowali w tym, jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem. Nie w Algierii, tylko w Libanie, ale to wiedziałem, że mnie wypuszczą, bo muszą mnie wypuścić, bo nawet nie wiem, za co mnie aresztowali. Nie, chyba tylko jedną sytuację taką, że się obawiałem, że może być źle, to był Afganistan. Wtedy nawet na taką specjalną stronę polską się zarejestrowałem, że jak czujecie, że coś się złego dzieje i jesteście w miejscu, gdzie was może nikt nie znaleźć, żeby się tam zarejestrować, to sobie się tam nawet zarejestrowałem. To wyobraźcie sobie, że musiałem być naprawdę wystraszony. Bo nigdy więcej tego w życiu nie powtórzyłem, ani wcześniej, ani później. W ogóle teraz się zorientowałem, że chyba nie odpowiedziałem na tamto pytanie, jak ktoś mnie zapytał, co będzie, jak już wszystkie kraje zwiedzę. A nie, powiedziałem, że może drugi raz. Nie, wiecie co, ja mam parę planów na podróże ułożonych i dużo będę wracał do krajów, w których już byłem, bo w każdym kraju jest jeszcze coś do zobaczenia. Nie ma opcji, że wiecie, za jednym razem zobaczę wszystko, no bo się tak nie da. To denerwuje mnie, to są takie bambusy, mi to przebija i wyglądają jak paski na buzi. No, także będę wracał do wielu krajów, nowych miejsc szukał, nowych fajnych pomysłów na odcinki. Będę się też chciał wspinać w górach, bo naprawdę się zakochałem w górach. Dużo jest pomysłów, dużo jest bardzo ciekawych pomysłów. Kolejne pytanie było, jakie plany jeszcze w tym roku, czy już kończę podróżować całkiem, jeśli osiągnąłem swój milion. Nie kończę. Ja wam mówiłem, to jest tylko spełnienie marzenia, ale to nie jest koniec i nie będzie na pewno. W tym roku, to wiadomo, jeszcze w Tajlandii teraz będę, później wylatuję do Hongkongu, później będę też w Makao oczywiście, no bo z Hongkongu do Makao to jest chwila, moment, żeby sobie przepłynąć. Później wracam do Tajlandii na 1 albo 2 dni. Thank you so much, Kupon Cup. Później lecę do Polski na święta. Nie byłem bardzo długo w Polsce na święta. Znaczy, dobra, w tamtym roku byłem na Wigilii u Lali, później pierwszy dzień świąt u moich rodziców, ale na Wigilii u rodziców dawno nie byłem, dlatego w tym roku jedziemy na Wigilię do moich rodziców, a później do Lali. Później wylatujemy w drugi dzień świąt do Nowego Jorku. Zawsze chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda Nowy Jork w święta, jak się oglądało Kevina całe życie, żeby zobaczyć choinkę pod Rockefeller Center, pojeździć tam na łyżwach, no i w ogóle zobaczyć, jak wygląda Nowy Jork i Times Square. Stamtąd lecimy do Las Vegas na Sylwestra, później lecimy do Meksyku, do Tulum na festiwal Zamna, później wracam do Polski jeszcze na chwilę, a później wracam do Tajlandii na obozy, bo mamy obozy Muay Thai. Pierwszy zaczyna się 11 stycznia.
Także 11 stycznia wracamy na ten obóz. Jak ktoś jest chętny, to zapraszamy serdecznie. Jeszcze mamy parę miejsc na styczeń i na luty. Później, nie będę do końca w sumie, bo 3 dni wcześniej muszę wylecieć już do Argentyny. Lecę do Argentyny wspinać się na Aconcagua, czyli szczyt, który ma prawie 7000 metrów. Jest to najwyższy szczyt Ameryki Południowej, jeden z korony Ziemi. Także też fajne wyzwanie. Później wracam do Tajlandii, kolejny obóz, który zaczyna się 8 lutego i później, nie wiem, zobaczymy, ile wytrzymam w Tajlandii, ile wytrzymam w domu, dopóki mnie nie będzie gdzieś ciągnęło, żeby gdzieś pojechać. Czas pokaże. Ale myślę, że dopiero w marcu na chwilę do tej Afryki polecę, o ile w ogóle wyjdzie ten plan, który mam z tym jednym biurem afrykańskim. Bo tak to wyjdzie, to tam wylecę na chwilę, na jakieś 10 dni. No, planów jest dużo. Co z tego wyjdzie? Czas pokaże, ale plan aż do powrotu na luty, na obóz, to jest plan 100% i tu już nie ma żadnych zmian, bo wszystkie bilety kupione, wszystko ustalone i tego po prostu nie można zmienić. Dostałem już pozwolenie na wspinanie się na Aconcagua. No, biletu lotniczego jeszcze nie mam, muszę kupić w ogóle, zapomniałem. I muszę kupić jeszcze sprzęt. O, jeśli jest tutaj zainteresowany wsparciem mnie na wyprawie na Aconcagua, dobrą reklamą podczas tego wyjścia, no bo wiadomo, będę robił odcinki, także reklama będzie dobra. Zapraszam do kontaktu, może ktoś będzie chętny. No, tyle no, takie są plany. Dobra, jeszcze krótkie wyjaśnienie teraz tutaj, no bo tu też niektórzy uważają, że mamy 195 krajów na świecie, niektórzy 193, inni jeszcze 197, a tak naprawdę podróżnicy powinni uważać, że jest 265. Ale wytłumaczę Wam, o co w tym wygląda. Krajów uznawanych w 100% przez Organizację Narodów Zjednoczonych, United Nations, ONZ, jest 193. 195 są, jeśli doliczymy do tego Palestynę i Watykan, ale Palestyna i Watykan nie są uznawane przez wszystkie kraje na świecie, czyli są krajami częściowo uznawanymi. 197 to dochodziło jeszcze do tego... kurde, jeszcze dwa. Nie pamiętam jakie, ale mniejsze z tym. A 265 właśnie to są wszystkie kraje na świecie uznawane, nieuznawane, częściowo uznawane terytoria. I tego jest właśnie 265. Czy jest ktoś na świecie... 265? Tak. Czy jest ktoś na świecie, kto to zrobił? Chyba jedna osoba tylko jest, która ma te wszystkie albo dwie. Największym takim kozakiem z Polaków jest Paweł Krzyk, który w ogóle jest chyba na drugim miejscu albo na trzecim z ludzi, którzy widzieli najwięcej świata. Najwięcej. No on jest totalnym mistrzem podróżowania i jest Polakiem. To jest też niesamowite. No. Za 2 lata myślę, że 193 będą, plus jeszcze dodatkowo pewnie tych dodatkowych z 50. Już mam 30. No. Za niedługo będę miał 31, bo Makao też jest takim tym. W Hongkongu byłem, w Makao nie byłem, a Makao też tym jest, także będę miał 31. Dlaczego nie jeździsz z Alą wszędzie? No bo są kraje, do których Ala po prostu nie chce jechać. Ją Afryka w ogóle nie interesuje praktycznie. Znaczy, ja po tym, ile krajów widziałem w Afryce, a widziałem już no, większą połowę Afryki. Myślę, że w 30 krajach Afryki byłem, a mamy 54. Tak. No to po prostu jej mówię, gdzie warto jechać, gdzie nie warto. Na pewno chcę ją wziąć do Kapsztadów, RPA, na pewno do Namibii, do Botswany. W Kenii była ze mną. Czekajcie, patrzę, gdzie tam wyżej jeszcze warto jechać. Do Maroka może ją... Ona chyba była w Maroku zresztą. W Egipcie też była. No myślę, że jest 5 takich krajów jeszcze, do których warto, żeby pojechały, do których wezmę i z chęcią tam pojadę jeszcze raz, bo to są naprawdę kraje, które są dla mnie taką prawdziwą Afryką, jak z filmów po prostu, albo z National Geographic oglądacie. Że nie dość, że jest piękne, to są piękne safari, jakaś piękna natura i tak dalej, plemiona. To jest taka Afryka, którą się chce oglądać, a nie Afryka brudna, biedna, gdzie każdy tylko żebra i no, takiej Afryki tutaj nie lubię. Ale no mam jeszcze dużo takich krajów do zobaczenia i niestety jeszcze dużo mnie czeka tego wszystkiego. No ale tak jak Wam mówiłem, no, są kraje, gdzie ona nie chce jechać po prostu, bo Ala była już w około 100 krajach. Ona nie ma celu zobaczyć każdy kraj na świecie, także i ona lubi być w domu. To jest też tak. Ona lubi po prostu spędzać dzień w domu, w Tajlandii być. Ja mam swój cel, muszę go zrealizować. Mój cel to niekoniecznie jest cel na
dwójki. Także ja realizuję małymi kroczkami i tyle. A są też kraje, do których ja po prostu jej nie chcę zabierać. Nie wyobrażam sobie ją wziąć do Somalii, do Afganistanu, do Jemenu, do wielu krajów w Afryce, gdzie nawet ja się źle czułem, a gdzie dopiero jeszcze jakbym musiał się martwić o nią. Jak się podróżuje, to trzeba podróżować z głową i trzeba wiedzieć, co robić, gdzie robić, jak się zachować i czego nie robić, żeby nie zabierać na przykład tam ładnej dziewczyny ze sobą, która będzie wzbudzała ciekawość ludzi. No, bo już na przykład samo to, że ja tam jestem biały i już mam tatuaże, wszystko, to ja już wzbudzam ciekawość. A gdzie dopiero jeszcze jakbym był z taką ładną dziewczyną. To jest nie bardzo nierozsądne. Jaki był Twój sposób na motywację? Chyba sport w moim życiu. To był mój pomysł na motywację, sposób na motywację, bo zawsze lubiłem trenować. Byłem zmotywowany, żeby trenować 2 razy dziennie, żeby osiągać sukcesy. Osiągałem naprawdę dobre sukcesy w sporcie, amatorskim sporcie oczywiście. Mam bardzo dużo medali, pucharów, pasów. Nawet mam amatorskiego mistrza świata w MMA, którego zdobyłem na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Miałem 3 walki, wszystkie 3 wygrałem. Naprawdę mi dobrze szło w sporcie i to moja motywacja właśnie do tego, żeby być coraz lepszym, pomaga mi w tym. I później ja tą motywację przełożyłem na podróże, na nagrywanie i motywację zmieniłem w dyscyplinę. Że wiedziałem, że motywacja sama nie pomoże, bo jednak do sportu mi ta motywacja gdzieś tam przeminęła, a dyscyplina, jak będzie cały czas, to będzie. No i tak wyszło, jak wyszło. Jestem tu, gdzie jestem i bardzo się z tego cieszę i bardzo dziękuję Wam, że oglądacie i że jesteście ze mną. I trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, to będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że usłyszycie dużo fajnych rzeczy, które Was interesują. A jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy i zostawcie łapkę, komentarz i suba. Pozdro.